widziałem to w Ameryce. W Ameryce byłem dwukrotnie zapraszany tam jako visiting professor. Najpierw byłem jako taki associate professor, czyli taki tam docent po ichniemu, na wspaniałym uniwersytecie University of Chicago. To było w semestrze jesiennym 1967 roku. To był pierwszy mój pobyt w Ameryce, a drugi był 5 lat później, w 1972 roku w Filadelfii, na takim też wielkim uniwersytecie, ale jakościowo z chicagowskim nierównającym się Temple University. To były moje 2 pobyty w Ameryce. Moje wyobrażenie o Ameryce i smaku Ameryki, tak bym to nazwał, wyrobiłem sobie właściwie na podstawie opowiadań Raymonda Chandlera. Jest taki świetny pisarz powieści kryminalnych, ale ta kryminalna intryga mnie tam nie interesuje. Ona zresztą nie jest szczególnie dobrze konstruowana u Chandlera. Natomiast smak Ameryki jest oddany tam w sposób niepowtarzalny. I z tym chandlerowskim, tak to nazwę, wyobrażeniem Ameryki tam pojechałem i nie mogę powiedzieć, żeby jakoś moje się tutaj wyobrażenie o Ameryce zasadniczo zmieniło. Zachwyciły mnie tam 2 rzeczy, o których się przedtem już wiedziało, ale tam to tak odczułem. Po pierwsze, tej Ameryki sprzed 50 lat, bo to było 50 lat temu blisko, jak ja tam byłem, zaraz 70, 40 lat temu, 40 lat temu. Po pierwsze, amerykański zmysł organizacyjny wtedy, czy on taki jest teraz, to nie wiem, wtedy był nadzwyczajny. Wszystko funkcjonuje inaczej niż u nas. I to piorunem funkcjonuje. Wtedy w Polsce było na przykład trudno uzyskać telefon. Tam dzwonię z uniwersytetu, czy by nie mogli mi zainstalować telefon. Proszę bardzo, jutro rano będziemy. I następnego dnia jest telefon. No takie niby drobiazgi, ale tego była suma. To pierwsze, co mnie tam tak zachwyciło. A po drugie, nie te wieżowce, one rzeczywiście olbrzymie, no takie tam w Chicago, czy tam na Manhattanie, w Nowym Jorku, no to olbrzymie to jest, ale ten ogrom jakoś takiego nie zrobił na mnie olbrzymiego wrażenia. Więc pierwsze to była ta zdolność organizacyjna Amerykanów, sprawność amerykańska, American efficiency, jak to oni nazywają, którą rzeczywiście było widać. A druga rzecz to był ich szacunek dla pracy. Gdy oni widzieli, że ktoś pracuje, to się do tego odnosili z ogromnym takim szacunkiem i uznaniem. U nas to się mówi pracuś. I ceni się raczej właśnie takie obijanie się trochę. W Ameryce odwrotnie. A co mnie tak, nie powiem, że negatywnie, ale niepokojąco zaskoczyło w Ameryce, co nie powinienem był wiedzieć, ale nie czułem tego. To masa murzynów w miastach. Ja nie wyobrażałem sobie,
że miasta amerykańskie są aż tak czarne, jak w takiej Filadelfii na głównej tam ich ulicy, coś takiego jak u nas Aleje Jerozolimskie, powiedzmy. Bo tam są dwie Broad Street, a krzyżuje, to jest ta główna, która idzie przez całą Filadelfię. Tak jak u nas Marszałkowska i Puławska, a taka w poprzek to jest Market Street. Market Street jest czarna. I tak sobie pomyślałem wtedy już, że rację miał Tocqueville, bo Tocqueville'a czytałem dopiero w Ameryce, ale w Chicago, a w Filadelfii już o tym wiedziałem, że rację miał Tocqueville, gdy w pierwszej połowie XIX wieku, Alexis de Tocqueville, wspaniały myśliciel francuski, Demokracja w Ameryce, o demokracji w Ameryce, tak brzmi jego główne dzieło, przecież pewnie Państwo słyszeli zresztą. Wtedy już pisał, że Amerykanie z wszystkim sobie poradzą, ale nie z problemem murzyńskim. I myślę, że to jest prawda. Ja byłem w Ameryce w okresie, kiedy zaczynały się te tumulty studenckie. Jak mówiłem, do Chicago trafiłem jesienią 1967 roku. Tumulty zaczęły się w 1964 roku w Kalifornii, w Berkeley. Związane one były między innymi z wojną w Wietnamie naturalnie, ale też były związane już z tą narastającą rewoltą przeciwko cywilizacji Zachodu, która wybuchła w 1968 roku. Tymi tumultami na uniwersytetach amerykańskich, francuskich, u nas też w końcu nawet. I na to się złożyły różne czynniki naturalnie. W 1966 roku zaczęła się w Chinach tak zwana rewolucja kulturalna Mao Tse-tunga, która była właściwie drugą rewolucją chińską. Tak jak w Związku Radzieckim. Tego się na ogół nie wie. Były właściwie dwie rewolucje. Znaczy w Rosji, która przekształciła Rosję w Związek Radziecki. Dwie były rewolucje, które ją przekształciły w to, co się u nas dzisiaj kojarzy nam z nazwą Związek Radziecki, jak ja mawiam konsekwentnie, czy jak jacyś niezwykle bojowi ludzie w Polsce mówią Związek Sowiecki. Otóż tam były dwie rewolucje. Pierwsza, której symbolem jest Włodzimierz Lenin, to jest ta znana z 1917 roku, która się zaczęła tą słynną salwą krążownika Aurory na Redzie Leningradzkiej, czy kronsztackiej raczej. A druga rewolucja to była rewolucja, której symbolem jest Stalin, Józef Stalin. Ta się zaczęła w 1929 roku decyzją o kolektywizacji rolnictwa, to znaczy o zlikwidowaniu wszelkiej prywatnej własności środków produkcji. I ta groza, która się nam wiąże z tą nazwą Związek Radziecki, z tą drugą rewolucją jest związana. Otóż podobnie było w Chinach. Pierwsza rewolucja chińska to była to zwycięstwo tych sił komunistycznych, którym przewodził Mao Tse-tung
nad siłami Chiang Kai-sheka i ono kulminowało w 1949 roku, została ogłoszona Chińska Republika Ludowa. I to była ta pierwsza rewolucja, która się tam dokonała. A potem przyszła druga rewolucja w 1966 roku, właśnie ta Mao Tse-tunga, która trwała potem aż do jego śmierci, ten okres do 1976 roku, on zmarł w 1976. I ta rewolucja przez Chiny to jest ogrom. I ten ogrom, dzisiaj to czujemy zupełnie wyraźnie, ale to wtedy też było odczuwalne, ten ogrom i potęga tego państwa i tego narodu odczuwalne jest jako ciśnienie na całym świecie. I to było też już odczuwalne w tej rewolucji, w tym przewrocie, może nie rewolucji, w tym przewrocie cywilizacyjnym, jaki się dokonał w Europie i w Ameryce i w Europie, wtedy w końcu lat 60., no i którego najbardziej takim jaskrawym wybuchem były te tumulty i zamieszki 68 roku. Widziałem to w Ameryce. Patrzałem na to już wtedy w Chicago w 67 roku. To się wtedy rozkręcało ze zgrozą. Były tam w związku z wojną w Wietnamie tumulty studenckie, demonstracje już wtedy. W Europie to było w 68, tam już widziałem to w 67 w Chicago. I idzie taka masa studentów amerykańskich i skanduje hasło: Ho, ho, Ho Chi Minh. Pomyślałem sobie: Jezus Maria, ludzie, czy wy nie rozumiecie, że wasz kraj i wasz naród walczy z nieprzejednanym przeciwnikiem, a wy skandujecie hasła na cześć tego przeciwnika? No to tak mi się, no jakbyśmy my w Warszawie, czy szli, powiedzmy, no może nie to niedobre porównanie, ale jakieś takie hasło byśmy proniemieckie wtedy skandowali. No. Miałem już wtedy wrażenie, że jakaś w głowach Amerykanów śruba się obluźniła, jak to oni mawiają, gdy się u nich mówi, że ktoś ma źle w głowie, to się mówi he has a screw loose, ma luźną śrubę, czy ma niedokręconą śrubę. Takie miałem wrażenie, że im się ta śruba odkręca. No i ona się dalej odkręcała, no skutki tego widzimy przecież do dzisiaj. Pamiętam, mówiłem o tym nawet nie w takich otwartych słowach, jak to w tej chwili mówię, trochę to tak było zakamuflowane. Pamiętam na moich wykładach z filozofii, jakie miałem na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego, wtedy w latach gierkowskich, to były 70. lata. I tam mówiłem o tych jakichś destrukcyjnych siłach w Ameryce, w szkolnictwie przede wszystkim amerykańskim, na uniwersytetach to jeszcze wtedy, jak ja tam byłem, przynajmniej w Chicago, nie było to tak odczuwalne, ale w szkolnictwie podstawowym i średnim, że to tak zwane postępowe szkolnictwo amerykańskie demontuje ich cywilizację i wtedy, pamiętam, studenci mi oponowali, że pan tutaj mówi, że w Ameryce, bo byli tacy proamerykańscy ci studenci matematyki wtedy, pewnie teraz też są, ale wtedy byli jeszcze bardziej niż dzisiaj. I mówią, pan tu mówi, że to ta nowa pedagogika jakoś jest taka szkodliwa, no a jak Ameryka dobrze prosperuje? Odpowiadałem im wtedy tak i powtarzam to teraz. Skutki destrukcyjnych działań w szkolnictwie
nie objawiają się od razu. Tutaj jest pewien przesuw czasowy, pewne opóźnienie. Poczekajcie trochę lat i to się okaże. I się rzeczywiście okazało. Tocqueville był pod ogromnym wrażeniem Ameryki i uważał, że to jest coś, co idzie przez świat jak taki walec, co niesie między innymi olbrzymią efektywność gospodarczą i cywilizacyjną też, ale co ma w sobie ukryte ogromne zagrożenia. Bo w demokracji, według Tocqueville'a, w demokracji ścierają się dwa ludzkie dążenia. Dążenie do wolności, które demokracja amerykańska wspaniale realizuje, ta jego ówczesna w każdym razie, ta z początku XIX wieku, i dążenie do równości, które tam też się realizuje. Ale Tocqueville rozumiał, że te dwa dążenia są sprzeczne, że wolność nie sprzyja równości, bo wolność daje wolną drogę ludzkim zdolnościom, a ludzkie zdolności są nierówne i wytwarza automatycznie i żywiołowo nierówności między ludźmi. A dążenie do równości temu się sprzeciwia. I Tocqueville wyrażał obawę, znaczy po pierwsze, uważał, że w człowieku to pierwsze dążenie do wolności jest słabsze niż to drugie, niż dążenie do równości. A ponieważ jest słabsze, człowiek jest przeciętny człowiek. Przeciętnie biorąc, średnio, statystycznie oczywiście. Człowiek i w Ameryce i gdziekolwiek indziej, ale on myślał przede wszystkim o Ameryce, o Amerykanach. Jest skłonny, by sprzedać wolność za równość. Wolą być w niewoli, byle byli wszyscy równi w niej. Taka była myśl Tocqueville'a i mam wrażenie, że to się niestety sprawdza, to jego najgorsze przeczucie, że dążenie do równości pożre dążenie do wolności. I to w tej chwili przecież naocznie widzimy te wszystkie egalitarne, czyli wyrównawcze dążenia zwyciężają w Ameryce i u nas. To jest też pewne inne może zagrożenie niż tamto, to zwycięstwo równości nad wolnością dla demokracji, w każdym razie dla tak zwanej demokracji liberalnej, w przeciwieństwie do demokracji obywatelskiej, gdzie w demokracji obywatelskiej istnieje równowaga praw i obowiązków człowieka. Człowiek czuje się obywatelem, jako obywatel ma wobec swojej wspólnoty narodowej, wobec swojego kraju i państwa pewne zobowiązania. Natomiast w demokracji liberalnej ta część obowiązkowa odpada, czyli odchodzi w cień. Mówi się tylko o prawach człowieka, nikt nie mówi o obowiązkach człowieka. Słyszy się tylko na prawo i lewo to hasło praw człowieka.
To jest jedna rzecz, a w demokracji liberalnej, a druga rzecz to jest właśnie to, że jedyną wartością zrozumiałą w tej demokracji liberalnej jest pieniądz. Inne wartości przestają być w ogóle zrozumiałe. No na przykład to, że człowiek, że obywatel jest zobowiązany wystąpić w obronie własnej ojczyzny. Pamiętam, to było później, gdzieś to było już lata chyba 70. albo nawet jeszcze później. To nie było w Ameryce, tylko w Austrii, w Salzburgu. Takie było tam zebranie, na którym rektor Uniwersytetu Salzburskiego występował. To był właśnie ten okres tych już zamieszek studenckich i on, ten rektor, z taką zgrozą mówił do zebranych o tym, że wśród studentów tych austriackich, tam tego Salzburga, Uniwersytet Salzburg, zrobili taką ankietę, taką sondę i zadali pytanie tym młodym Austriakom, czy im Notfall, to znaczy w wypadku konieczności, zagrożenia kraju, byłbyś gotów wystąpić w obronie Austrii z bronią w ręku. I powiedział rektor, 80% odpowiedziało nie. Ein glattes Nein. I to mam na myśli, gdy mówię, że w demokracji liberalnej zanika poczucie wszelkich wartości, poza tymi, które są pieniężnie wymierzalne, czyli poza wartością pieniądza. Tak to się po prostu dzieje. Mówi się o projekcie multikulti. Multikulturalności czy multikulturalizmu, ponieważ samo to słowo już jest trudne do wymówienia, wobec tego w Niemcy takie wprowadzili tutaj określenie skrótowe multikulti. To określenie i ta ideologia, która za nim stoi, to jest jeden z przejawów tej ogólniejszej ideologii, którą się określa mianem postmodernizmu, a postmodernizm to jest współczesny nihilizm. Utrata wszelkiej wiary, we wszystko poza pieniądzem. Poza pieniądz nie. Wiara w pieniądz została. Ale we wszystko inne, wszelkie Nietzsche, Fryderyk Nietzsche kiedyś powiedział tak, nihilizm oznacza, że wartości wyższe tracą swoją wartość. I to właśnie widzimy i przejawem tego zaniku wartości jest właśnie owa ideologia multikulti. Ona się opiera na przekonaniu, że nie ma kultur czy cywilizacji wyższych i niższych, lepszych i gorszych. Wszystkie są równe, bo tu znowu ten egalitaryzm, to dążenie do równości działa. Wszystko pod jeden walec, wyrównać. Wszystkie wartości, wszystkie cywilizacje są równe, co obala podstawę wszelkiej
cywilizacji, bo cywilizacja jest przekonana na tym, opiera się na tym, że ludzie są do niej przywiązani. To jest moja cywilizacja, ja ją cenię ponad wszystkie inne. W niej wyrosłem, ona we mnie się tkwi, ona jest częścią mojej osoby i mojej natury. A ideologia multikulti chce to z ludzi wykorzenić. Wszystko to wymieszać, wszelkie poczucie dumy czy honoru cywilizacyjnego w ludziach zniszczyć. Ja na przykład jestem przekonany, i to głęboko przekonany, że ta wielka cywilizacja, do której my należymy, cywilizacja Zachodu, w korzeniu swoim chrześcijańska, że to jest najwspanialsza cywilizacja, jaką ludzkość wydała. I nie spodziewam się, żeby powstała lepsza od niej. Ale dla ideologów multikulti, to co przed chwilą powiedziałem, to jest najstraszliwsza herezja. Jak to? To jest rasizm białego człowieka, powiedzą. On się uważa za lepszy niż tamci inni. Nie, my uważamy, tamci inni mają swoje cywilizacje, niech je sobie mają. Podobają im się, proszę bardzo, niech je sobie mają. Ale my wiemy swoje. Nasza jest lepsza. Multikulti ideologia chce w nas tę wiarę we własną cywilizację i w to wielkie dziedzictwo chrześcijańskie, które, jak mówię, jest trzonem tej cywilizacji, zniszczyć. I niszczy. To też widać. Gdzie był początek tego procesu, który doprowadził do tych nihilistycznych objawów w naszym czasie?